Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak składam miodarkę. Jest to miodarka serii Minimaline z firmy Łysoń z napędem elektrycznym. Tą miodarkę można kupić także z napędem ręcznym lub taką miodarkę hybrydową z napędem ręcznym i elektrycznym. Średnica urządzenia to 600 mm, można włożyć do niej 4 ramki gniazdowe lub 8 ramek, jedna druga. Średnica urządzenia to 600 mm. Urządzenie przed użyciem trzeba złożyć, ponieważ gdyby ono chciało przyjechać już złożone, no to zajmowałoby dużo miejsca w transporcie. Po rozpakowaniu urządzenia, przed przykręceniem nóg, ściągam folię ochronną z bębna na zewnątrz, ponieważ po przykręceniu nóg byłoby to utrudnione. Oczywiście przed przystąpieniem do montażu tego urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi, tak żeby złożyć wszystko zgodnie z wytycznymi producenta. Nogi przykręcane są do korpusu za pomocą dwóch takich pokręteł, które trzeba złożyć, czyli mamy śrubę, pokrętło i zatyczkę do pokrętła. Po przykręceniu 3 nóg mamy już urządzenie, które stabilnie nam stoi na podłodze i możemy zająć się przykręcaniem innych elementów. Teraz będę mocował sterowanie do silnika, który będzie obracał koszem w środku. Sterowanie to jest przykręcone za pomocą 2 kompletów śrub, podkładek i nakrętek. Przekładamy przez płaskownik śruby od spodu w miejscu, gdzie nakrętka będzie się stykała z uchwytem sterowania tego urządzenia. Trzeba dać podkładkę i przykręcić nakrętkę. Przewód od silnika podłączam do sterowania. Teraz zacznę montować klapy, które zamykają komorę miodarki. Są one mocowane za pomocą każda z nich 2 zawiasów, podkładek dystansowych i śrub. Płaskownik, do którego będziemy mocowali te klapy uchylne, jest grubości 10 mm. Tworzywo, z którego wykonana jest klapa, jest grubości 3 mm. Dlatego trzeba podłożyć 2 podkładki, te plastikowe z 2 otworami, żeby ta klapa ładnie dolegała do bębna. Przed przykręceniem pokryw dobrze jest ściągnąć folię ochronną, żeby potem nie trzeba było jej wydzierać spod zawiasów. Na samym początku przykręcam wszystkie śruby zgodnie z instrukcją, ale nie dokręcam ich na siłę. Jak już mam wszystkie śruby przykręcone, no to ustawiam tą klapę tak, żeby nie było żadnej szczeliny i od drugiej strony przytrzymuję sobie kluczem płaskim i od góry dokręcam kluczem imbusowym. I wtedy mam pewność, że przy zamknięciu wszystko będzie dobrze dolegało. To samo robię z drugą stroną miodarki, po stronie, przez którą będziemy wkładać plastry z miodem do urządzenia. Trzeba zamocować jeszcze uchwyt do podnoszenia tej klapy. Aby to zrobić, potrzebujemy jednej śruby z łbem od razu z podkładką. Do uchwytu wkładamy nakrętkę, przykręcamy do klapy. Jak już wszystko jest przykręcone, zaślepiam ten uchwyt i zabieram się do montażu zatrzasku, który przytrzymuje klapę w pozycji otwartej. W miejscu, gdzie ma być zaczask, przykręcam go, ale nie dokręcając, ponieważ dokręcę go dopiero po tym, jak będę spasowywał to z tym elementem na klapie. Jeśli chodzi o ten element na klapie, no to jest on przykręcony za pomocą 2 nakrętek, które są dokręcane do takiej podwójnej podkładki. Po przykręceniu tego elementu wciskam go w zaczask i dokręcam zaczask i wtedy mam pewność, że wszystko będzie pasowało. Przed każdym użyciem urządzenia i po każdym wirowaniu trzeba to urządzenie wyczyścić w środku. Chodzi o to, że są to elementy, które mają kontakt z żywnością i muszą one być czyste i sterylne, można powiedzieć. Urządzenie zostało tak skonstruowane, żeby łatwo je było rozłożyć na poszczególne elementy, wszystko idealnie wyczyścić i potem szybko poskładać. Tak jak tutaj widzicie, za pomocą 2 tych pokręteł ściągamy napęd z osłoną górną. Teraz możemy wyciągnąć kosz i osobno wyczyścić kosz, osobno wyczyścić bęben i wszystko to można zrobić w bardzo szybkim czasie. Teraz jak mamy przygotowaną już maszynę do mycia, no to w łatwy sposób można zamontować zawór spustowy do miodu. Odkręcam nakrętkę, przekładam go przez otwór, dokręcam nakrętkę od środka. Można to zrobić też zamontowanym
koszem, ale o wiele trudniej się to robi. A tak to mamy dużo miejsca, można pewnie złapać tą nakrętkę i dokręcić, tak żeby uszczelka dobrze dolegała do elementu tego bębna maszyny. Podczas składania tego urządzenia po myciu dobrze jest ustawić kosz tak, żeby wpust na wałku tego kosza pasował do wpustu w napędzie. Po założeniu tego elementu z napędem przykręcamy go za pomocą tych dwóch pokręteł i mamy urządzenie gotowe do pracy. Zbiornik i kosz miodarki wykonany jest ze stali kwasoodpornej. Nogi i płaskownik, na którym zamocowany jest napęd, jest ze stali czarnej, malowanej proszkowo. Nogi miodarki mają otwory pod kotwy, które umożliwią nam stabilne zamocowanie urządzenia do podłoża, żeby przy wirowaniu ono nie przemieszczało się po podłodze. Przed użyciem tego urządzenia przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi i zastosuj się do zasad bezpieczeństwa użytkowania miodarki. Urządzenie podłączamy do sieci 230 V, 50 Hz, panel sterowania przekształca 230 V, 50 Hz na 12 V prądu stałego. Za pomocą tutaj tego pokrętła możemy zwiększać i zmniejszać prędkość obrotową kosza. Przy wkładaniu ramek i wyciąganiu ramek zawsze zmniejsz obroty do zera, poczekaj aż kosz się zatrzyma, wyłącz przyciskiem włącz-wyłącz urządzenie i wtedy możesz otworzyć tą klapę do komory miodarki. Więcej informacji o użytkowaniu tego urządzenia znajdziesz w instrukcji obsługi. Teraz Wam pokażę, jak poszczególne ramki pasują do tego urządzenia. Jako pierwsze pokażę Wam ramki Dadanta. Będzie to ramka gniazdowa i ramka 1/2. Na tych ramkach zamierzam rozpocząć przygodę z pszczołami. Jeśli chodzi o ramkę gniazdową, no to wchodzi ona bez problemów. Ramek gniazdowych wchodzi 4 sztuki na jedno wirowanie. Jeśli chodzi o ramki 1/2, no to zmieścimy tu już 8 sztuk. Jeżeli chodzi o ramkę warszawską poszerzaną, no to wkładamy ją do góry nogami, żeby lepiej ten miód odwirować. No i wchodzą 4 ramki gniazdowe. Ramka warszawska zwykła, wchodzi tych ramek też 4 sztuki. Jeśli chodzi o ramki wielkopolskie, no to wchodzi 4 sztuki ramek wielkopolskich i 8 sztuk ramek wielkopolskich 1/2, tylko tutaj trzeba je dobrze poukładać, tak żeby nie spadły z tego elementu na dole, ponieważ mogą się zukosować i mogą z tego wyniknąć kłopoty. Ramek Langstrot wchodzi 4 sztuki, ramka Langstrot jest szeroką ramką, taką jak Dadant, ale jest niższa. Jeżeli chodzi o ramkę Ostrowskiej, no to jest ona szerokości ramki wielkopolskiej, ale jest troszkę mniejsza od tej ramki wielkopolskiej gniazdowej. Tak ona pasuje do kosza tej miodarki. Jeżeli chodzi o kosz mojej miodarki, no to idealnie ona pasuje do uli właśnie warszawskich i uli Dadanta, ponieważ jest wtedy najbardziej efektywnie wykorzystana. Napiszcie w komentarzu, co właśnie sądzicie o tym. Zastanawiałem się nad tym, czy są jakieś takie domowe sposoby, żeby wydobyć ten miód z plastra bez pomocy miodarki. Napiszcie w komentarzu, czy macie jakieś patenty na to, żeby to zrobić w domu, w kuchni, dla dajmy na to 10 ramek z miodem. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!